Witam, tu Andrzej, Witryna Świat Ducha. Wiele było filmów u mnie na kanale o narcyzach i ten film będzie też, ale o osobach, które są ofiarami osób narcystycznych. Temat wyrażanie uczuć przy narcyzie. No, czyli coś, czego osoba narcystyczna nie bardzo lubi. Źle się z tym czuje. To jest film inspirowany panią, która mówi na kanale Enlightened Target i jej filmami. Wyrażanie uczuć przy narcyzie. Pani tak mówi. Unikaj ludzi, którzy traktują cię, gdy wyrażasz to, jak się czujesz, jakbyś się przez to kłócił, albo wywoływał problemy, albo robił problemy, albo próbował coś udowodnić. To jest duża czerwona flaga, takie czerwone światło w stosunku do tej osoby, że ta osoba sobie nie umie poradzić. Jest niezdolna do relacji, do związku. Wszystko jest ok, ale twoje uczucia, wyrażanie tego, jak się czujesz, może być od razu traktowane bez szacunku. Może być traktowane tak, jakbyś po prostu się zepsuł. Jakbyś nie miał prawa tego robić, jakbyś nie miał prawa, czy nie miała prawa mieć swoich przeżyć. I tutaj taki obrazek jest. Dziewczynka jest w pudle. I tylko oczy wystają i głowy trochę, i włosy obfite. I tylko tak patrzy na zewnątrz. Sąduje. To tak przy osobie narcystycznej jest. Czy ja mogę coś powiedzieć o sobie, czy też nie? Bo może już się z tym spotkaliście, że zostaliście oskarżeni, że coś chcecie udowodnić, że robicie problemy. Osoba narcystyczna jest mocno zaburzona właśnie w obszarze uczuć. I to jest trudne dla tej osoby, żeby ktokolwiek inny był niezaburzony uczuciowo, żeby miał swoje uczucia. Jeżeli tamta osoba tak mocno tłumi w sobie, to ona musi też tłumić innych ludzi wokoło. A ty może nie chcesz mieć stłumionych uczuć. Tak. W pewnym momencie relacji ze osobą narcystyczną spotykamy się z odrzuceniem i brakiem zainteresowania naszą osobą. To jest też ciekawe, że na początku wygląda na to, jakbyśmy byli przyjmowani z zachwytem. Jakbyśmy byli przyjmowani radośnie. Wiele osób ma przekonanie, że spotkało kogoś wspaniałego. Że spotykało wreszcie, w cudzysłowie, wreszcie, no bo szuka i wreszcie spotyka tą właściwą osobę. Tyle jest mówione w różnych obszarach, gdzie ludzie randkują, że ja tą właściwą osobę muszę znaleźć. Po części jest to prawda. Dlaczego? Dlatego, że wiele osób jest niewłaściwych, dlatego, że jest zaburzonych. Dlatego, że nie ma miejsca na drugą osobę w swoim życiu. Dlatego, że sami są po prostu
tak jakby byli niepełnosprawni uczuciowo. Owszem, zewnętrznie widać, jest to człowiek funkcjonujący, wszystkie członki fizyczne ciała ma dobrze funkcjonujące, ale uczuciowo może być niefunkcjonujący. Może być to makieta człowieka, makieta uczuciowego człowieka. Wyobraźcie sobie człowieka, który jest tylko z pozoru człowiekiem. To znaczy, że jest to taka kukła od środka wypełniona jakimś wypełniaczem, jakimiś najlepiej rozpórkami. Jakaś gumowa powłoka wypełniona rozpórkami od środka. Jakieś drewienka tam w środku są, jakieś kawałki gąbki i to wszystko, taki stelaż jest od środka zrobiony. Na zewnątrz dosyć mocno przypomina człowieka, bo to jest taka jakby powłoka gumowa. Tak czasami pokazywane są takie zwykle głowy. Taka gumowa powłoka nakładana na głowę i jakaś inna twarz jest wtedy. A wyobraźcie sobie całego takiego człowieka. I tak fajnie wygląda, no jak człowiek, nie? Ale w środku nie ma życia tam. Nie ma tego, kto jest człowiekiem. Organizmu nie ma w środku. I ty do niego coś mówisz, a tam ze środka jest jakiś głos z magnetofonu czy z dyktafonu się odzywa i jakieś słowa lecą, ale są jakby niezwiązane z tym, co ty mówisz. Co? Przeżywamy rozczarowanie. Tak samo i z osobą narcystyczną. Na początku relacji taka osoba mogła być całkowicie zaangażowana. Czyli na przykład wszystko to, co ciebie dotyczyło, było dla niej ważne. Na przykład twoje nadzieje, marzenia, twoje pragnienia. Ona się zastanawiała, co ty pragniesz, jak ty się zachowujesz, co masz, jakie masz pomysły na życie, jakie masz marzenia, jakie masz sekrety. I to może dotyczyć osób, które spotkały właśnie taką, którą uważają za partnera. Ten to będzie świetny partner. To jest człowiek, z którym warto żyć. Ale to może być również dla małego dziecka w ten sposób, że matka na przykład dla małego dziecka jest osobą, która bardzo się stara, dba o małe dziecko, o niemowlę, że ona po prostu jest cała zaangażowana, na początku ma dużo sił, na początku jeszcze ma poczucie obowiązku, coś, ale po jakimś czasie, po roku, 2, 3 latach, dziecko zresztą też się do tego dokłada, bo dziecko też się chce usamodzielnić. Jest coś takiego jak bunt dwulatków. I taki dwulatek już nie chce spoglądać z fascynacją na swoją matkę, a matka już z kolei też nie chce za bardzo patrzeć się na dziecko, bo już ma powoli dosyć tych obowiązków, tego starania się, tej pracy ciągłej. Jeżeli jest osobą narcystyczną, to zacznie czuć urazę wobec dziecka, zacznie czuć niechęć wobec dziecka.
Także w tych dwóch przypadkach, ale też pewnie i w innych przypadkach, w przypadkach odwrotnych, czyli kiedy dziecko jest narcystyczne albo kiedy są bracia, siostry narcystyczne, to też w pewnym momencie zacznie się niechęć, odrzucenie. Sytuacja się odmienia i osoba, która cię traktowała z miłością i szacunkiem, może cię traktować z poniżeniem, może zmienić postawę nawet ku okrucieństwu, ku nadużyciu. I w tym momencie to już zaczynamy się zastanawiać, gdzie my żyjemy, tak jak tutaj ta osoba stojąca w pokoju białym i mająca na sobie karton nałożony i po prostu się zastanawia, gdzie ja jestem. Przecież ja byłem, czy byłam tutaj w pokoju, jakiejś przestrzeni, w miarę była to przepraszam, była to przestrzeń przyjazna, jakaś obszerna, a teraz co, ja muszę się w tym kartonie mieścić? O co tu chodzi? Czujemy się niewysłuchani, odrzuceni, tak jakbyśmy z zewnątrz byli wtłoczeni w jakieś sztywne ramy, w sztywny ten karton, w sztywne pudło, że musimy się w tym pomieścić, że nie mamy prawa się wyrazić, nie mamy prawa mieć swoich przeżyć, że jak się czujemy, jak chcemy wyrazić, mieć ekspresję siebie, to ta druga osoba nie jest tego w stanie znieść i chce nas zdegradować, poniżyć, wyśmiać. Chce powiedzieć, że nie mamy prawa do tego, co robimy. Podważa nasze przeżycia, podważa istotność, nie chce brać tego pod uwagę. Uważa, że jak my wyrażamy nasze uczucia, nasze przeżycia, to że się kłócimy, że nie dostrzegamy tamtej osoby. Jak ja mam własne przeżycia, to ten narcyz od razu uważa, że jego są nieważne. Od razu. Od razu się czuje urażony, no bo ja coś chcę wyrazić, jakieś przeżycia. Dlaczego tak jest? Mi się wydaje, dlatego, że tamta osoba tak bardzo siebie nie lubi, tak bardzo siebie tłumi z tymi przeżyciami. Tam jest ogrom przeżyć, tam jest wulkan, który nie wybuchł. Narcyz jest takim wulkanem, który nie wybuchł, który ciągle jest w gotowości do wybuchu. Jeżeli my z zewnątrz jeszcze dodatkowo drażnimy to zjawisko, jeżeli pokazujemy, że a zobacz, ja tutaj wyrażam uczucia, ja mówię o swoich uczuciach, no to on mówi, a ja mam 10 razy więcej. Tak. się spotkałem z takim właśnie, z taką rzeczą, że przy osobie narcystycznej, jeżeli się mówi o czymś, to narcyz potrafi skontrować, potrafi zastosować rywalizację w najmniejszych wręcz rzeczach. I to jest rywalizacja, która pokazuje, że on czy ona chce się czuć dobrze, chce się pokazać, chce się umocnić w sobie, bo nie czuje się w sobie umocniona. Na przykład
ja się czuję dzisiaj zmęczony. On mówi, co ty tam, ja to po tygodniu czasu, to ja już padam z nóg. I mówią, nie unikaj takich ludzi, którzy w pierwszych słowach zaczynają konkurować z tobą. Bo to znaczy, że po tamtej stronie nie ma przestrzeni na przyjęcie ciebie. I że prędzej czy później zostaniesz wtłoczony do takiego pudła kartonowego. Na początku jeszcze ci głowa będzie wystawać, a później nie będzie ci już głowa wystawać, już będziesz pogrążony w tym pudle. Z czasem może to iść ku traumatyzacji, ku nadużyciu. Także trzeba uważać na osoby, które rywalizują na początku, ale powiem wam więcej jeszcze. Nie tylko ta rywalizacja na początku, a u mnie to jest więcej, tak? Na przykład, zraniłem się w palec. Co tam palec? Wiesz, jak ja się kiedyś zraniłem? Ja to w ogóle, ten narcyz mówi, ja to całą nogę miałem złamaną. Ty nawet nie wiesz, co to znaczy. I to jest gaslighting, czyli poniżanie, zaprzeczanie, umniejszanie czyjejś rzeczywistości. No bo zranienie małe jest uważane za coś w ogóle nie wartego zainteresowania. Czyli ty w ogóle jesteś człowiekiem razem z twoimi przeżyciami, który nie jest godny, czy nie jest godna zainteresowania. No z takim kimś to się nie da żyć po prostu. Nie da się. To on może niestety przez to wywoływać poczucia, może się odwoływać do poczucia chęci pomagania, opieki u kobiet zwłaszcza. Tak, to ty miałeś złamaną nogę, no i tak, bo ja to z tym skaleczeniem palca, no to co ja mogę się porównywać z twoją złamaną nogą? No, przypatrzmy się, a jak ty się czułeś kiedy miałeś tą złamaną nogę, tak? Taka osoba, która jest wrażliwa, może chcieć zapomnieć o swojej trosce, o swojej kłopocie. Niestety tak to jest, że w dawnych pokoleniach to takie sprawy były na porządku dziennym. I niech się nie mówiło, że te osoby, które miały mniejszą siłę, mniejszy status, to ich przeżycia się o wiele mniej liczyły. Tak to właśnie było. I kobiety, i dzieci były umniejszane przez narcyzów mężczyzn. A z kolei jeżeli narcyzem była kobieta, no to dzieci też były pomniejszane, ich przeżycia były pomniejszane i mężczyźni byli umniejszani, tak? To się nazywało bycie pantoflarzem na przykład, że kobieta zwyciężyła w rywalizacji w małżeństwie. No i taki pantoflarz, taki dziamdziak po prostu. Jakiś, który nie umie zawalczyć o siebie, wychodził, no i co? Także to kiedyś to było bardzo mocno, tylko że bardzo mocno nie było o tym mówione. Także przy takiej osobie możemy czuć się niewysłuchani, możemy się czuć odrzuceni. Po pewnym czasie narcyz zmienia się i może niestety zmieniać to w formę znęcania się nad ofiarą. Narcyzowi zawsze będzie za mało
No bo też i ta druga osoba chce się poczuć wysłuchana, chce wyrazić swoje przeżycia, a przecież codziennie mamy jakieś przeżycia. I z czasem ta uraza u narcyza będzie rosnąć, no bo uraza u narcyza rodzi się na bazie codziennych, naturalnych przeżyć drugiej osoby. Ktoś inny coś przeżywa, to dokłada urazy u narcyza. Samym przeżywaniem. Nic nie musi robić. My nie musimy naprawdę robić krzywdy narcyzowi, żeby go urażać. Nie musimy. Tam samo to, że ktoś ma ktoś inny ma przeżycia i chce o tym opowiadać, to już go uraża. Już uraza, już chce opowiadać o sobie. Ja mam takiego znajomego, który ciągle mówi o różnych rzeczach. On taki stara się, wiecie, być kulturalny i stara się nie mówić o sobie, bo wie, tak na głowę, już się wyuczył tego od dzieciństwa, że mówienie o sobie jest uważane za egoizm. I osoby narcystyczne albo latające małpy też potrafią właśnie tak się zabunkrować. To znaczy, oni chcą mówić o sobie, chcą siebie przedstawiać, ale wiedzą, że kulturalnie jest właśnie zawiesić mówienie o sobie, ale chcą w ogóle ściągać uwagę na siebie. I mówią o przeżyciach, o wydarzeniach na świecie, o tym, co ludzi fascynuje czy przeraża. W ten sposób można patrzeć się na przykład na jakieś firmy medialne, które rozsyłają informacje o wydarzeniach na świecie, że one są po prostu przepełnione osobami narcystycznymi, które chcą właśnie skupiać na sobie uwagę. Jeszcze większa oglądalność, że musi być. Musimy skupiać na sobie uwagę. No, po części pieniądze z tego biorą, ale z drugiej strony też biorą zasilanie narcystyczne. Takie wiecie, zawoalowane, zamaskowane postawy narcystyczne zdarzają się naprawdę. Jak kiedyś tam mówiłem komuś, rozmawialiśmy o sadzeniu kwiatów. No to mówiłem mu, a to masz tutaj kwiatka, to sobie posadzisz, bo ty umiesz. I tamta osoba, powiem wam, jest osobą narcystyczną. I nie przegapiła okazji, żeby siebie podnieść. W jaki sposób? Ja mówię, ty sobie posadzisz kwiatka, bo to umiesz. A on powiedział tak. No nie, no bo ty lepiej umiesz. Od razu próba zrobienia konfrontacji ze wskazaniem na kogo? Niby na mnie, że ja lepiej umiem, ale to jest pozór. Tak naprawdę to tamta osoba siebie wskazała, ale jako bardziej kulturalną osobę. Zobacz, jak ja mówię tobie, że to nie ja jestem lepszy. Zobacz, jaki jestem dobry w tym, że to ciebie wskazałem jako tego lepszego. Zauważcie, jak to potrafi być złożone, jak to potrafi być mocno skomplikowane te relacje z narcyzem. I tam
niektórzy psychologowie mówią, no tak, bo on tak to kalkuluje. Nie kalkuluje tego. Nie. To osoby narcystyczne są zbyt umiejętne w tym. Jak się przyjrzeć ich intelektowi, to oni mają często wręcz prostacki intelekt. Jak zadać im jakieś poważniejsze pytanie, to czy ona nie jest w stanie swoim intelektem doścignąć tego pytania nawet. Nie mówiąc już o jakimś sensownym odpowiedzeniu na to pytanie. Natomiast w takich przepychankach interpersonalnych narcyz jest na pierwszej linii. On jest przed szeregiem wiele metrów. Dlaczego? Dlatego, że jest wspierany przez, w moim odczuciu, wysokie energie duchowe, tylko że nieczyste, które mają w sobie wszyte profanowanie ludzi, sytuacji, rzeczy, zjawisk, wszystko sprofanują, wszystko przemielą, tak jakby do ust wzięli i pogryźli i wypluli. Tak? Tak te siły ciemne robią. To się w języku Awiesałoma Podwodnego nazywa profanowaniem. On pierwszy wykrył właśnie te wtyczki od ciemnych sił duchowych, nazywał je krokodylami. Ja to trochę bardziej rozwinąłem te opisy na mojej witrynie Świat Ducha, na którą zapraszam, i tam nazywam to symbiontami. To znaczy jest część ciemnej siły duchowej, która współpracuje z osobą narcystyczną. I to, w jaki sposób taki narcyz się zachowuje, jest wspierane właśnie przez tych ciemnych. Kiedyś to się nazywało, że diabła ma za koszulą, tak? Bo tacy narcyzi potrafią tak zakręcić, tak człowieka omotać, wokoło palca zakręcić, że po jakimś czasie ja nie wiem, gdzie ja jestem, nie wiem, o co chodzi, nie wiem, co ja powiedziałem, czego ja nie powiedziałem. Jeżeli mieliście takie przeżycia, to uważajcie na tą osobę bardzo, ponieważ tam są zwykle właśnie ciemne istoty, które chcą wygrać i będą robić wszystko właśnie interpersonalnie, żeby to zrobić. Będą motać, robić machloje, przekręty. Na zewnątrz będzie wszystko glanc. Zawsze u narcyza na zewnątrz jest super. Ale w obszarze niewidzialnym, tak jak mój kolega mi powiedział, wiesz, jak coś mówię do takiego jakiś argument do narcyza ukrytego mówię to, spotykam się z powiedzeniem, ale to tylko teoria. To znaczy, że dla narcyzów nasze przeżycia mogą być teoriami. Oni mogą powiedzieć, no tak, ja cię nie odrzucę z tym, co mówisz, bo bym wyszedł na chama, ale nie przyjmę tego, co mówisz, i powiem, ocenię to, że oskarżę cię, że teoretyzujesz, nie przyjmę tego, dam etykietkę, że to jest teoria, że ty teoretyzujesz, nie masz na to dowodów, nie masz argumentów. Tak działają narcyzi. Nie będą chcieli brać poważnie tego, co my przeżywamy, i będą chcieli nas wtłoczyć do takiego kartonu. Jeszcze zaetykietują idiota, bo coś przeżywa. Wtłoczą nas do takiego kartonu i będą tak trzymać. A jeżeli my się nie będziemy chcieć z tego wyzwolić, to będziemy cały czas w takim kartonie, bo tamta osoba, my liczymy, że jest rzetelna, poprawna jakaś, że ma ludzkie odczucia, a ona nie ma.
Ona jest tylko taka na pokaz. Ona, ja mówię, narcyz żyje jak w czołgu i jest człowiekiem, ale tylko dla siebie, w środku. W świecie narcyza żyje jeden człowiek. On sam. A reszta to przez wizjer widać coś z tego czołgu. Przez wizjer, jakieś postacie się poruszają, jakieś małpy, jakieś makiety. Można nawet do nich strzelać. I narcyz strzela, tylko że strzela amunicją uczuciową. Także my możemy czuć się przy narcyzie poniżeni, upokorzeni, możemy mieć traumy relacyjne, to znaczy nie wydarzeniowe, takie zewnętrzne, tylko tak jak Gabor Mate, psycholog kanadyjski, mówi, że to są traumy przez małe t, traumy relacyjne, których tak nie widać. Człowiek nie będzie miał zewnętrznych, cielesnych uszkodzeń, a będzie straumatyzowany. Tak. Także my możemy czuć się poniżeni, możemy czuć się, że tęsknimy za dobrym czasem z początku tych relacji. Możemy pamiętać to zainteresowanie, te uśmiechy, ciepło, jakimi nas ci ludzie obdarzali. Ale jeżeli nie odejdziemy, jeżeli nie znajdziemy siebie i swojego obszaru, swojego życia, to po latach, jeżeli będziemy chcieli odejść, to musimy się zmierzyć z dużym bagażem zawodu, poczucia zawiedzenia, zawiedzionych naszych nadziei. Bo narcyz potrafi bardzo pięknie podbijać bębenek fantazji. Jeszcze dzień, jeszcze tydzień, jeszcze tutaj coś ci powiem takiego, rzucę jakieś okruszki, a my się łapiemy na te okruszki jak taki gołąb. Oj, on mnie karmi, fajnie, wspaniale, no to zaczyna się dobry czas. Nie, przy narcyzie się nie zaczyna dobry czas. To są tylko oszustwa. To jest tylko robione i to nie przez samego narcyza, nie przez samą osobowość nawet. Narcyz o tym nie myśli. To automatem się dzieje u niego. Także my musimy się czasami mierzyć z zawiedzionymi nadziejami, z głębokim żalem wręcz, z urazą, bo tyle chcieliśmy, żeby się działo, a to się nie zadziało. Nie wydarzyło się. Tyle fajnych rzeczy mogło być. No przecież to jest wspaniała osoba, tak my mówimy sobie, tak? Na zewnątrz tak wygląda. A nam ta relacja nie wyszła. Dlaczego? No bo to nie był dobry człowiek. To nie był człowiek, z którym można stworzyć relację, wybudować związek, małżeństwo, czy być dzieckiem takiego rodzica. Dla dzieci to jest szczególnie tragiczne, bo dziecko od poczęcia jest w relacji z rodzicem i to takiej, której zerwać nie można, bo to nie jest małżeństwo, że się można rozwieść. Wręcz dziecko przez ileś pierwszych lat jest, jak to mówią, 100% zależne od rodzica, a wręcz narcystyczni rodzice wzmagają to uzależnienie od siebie, bo chcą mieć sługę, a nie dziecko. Chcą mieć służącą dziewczynkę albo służącego chłopca. Zresztą tam to nawet do seksualnych ról się odnosi,
i dochodzi do nadużycia seksualnego, jak się mówi. O, to jest chłopczyk mamusi, albo to jest dziewczynka tatusia, mała księżniczka. Oj, za tym księżniczkowaniem to bardzo często dochodzi do nadużyć po prostu niewidocznych energii seksualnych. Mężczyzna narcyz, ojciec, nie będzie się patyczkował ze stawianiem granic energią seksualną dziewczynki. On będzie zachwycony, że dziewczynka kieruje swoje energie seksualne na niego. I on nie będzie tego świadomy. On nie będzie chciał przyznać, że coś się dzieje. Bo to takie dla niego świetne. To przecież ona go kocha. No wreszcie pierwsza kobieta, która go kocha, to jego córeczka. I później taka córka co? Ma szansę na zdrowy związek z jakimś innym mężczyzną? Nie ma. Bo przecież przelała energie seksualne na swojego ojca, a on je przyjął. To jest duże nadużycie. Trauma seksualna. On nie powinien tego robić, nie powinien przyjąć jej energii seksualnych. Powinien powiedzieć, ja cię kocham i jesteś wspaniała, ale zaraz po twojej mamie. I powinien zbudować silną barierę, silną granicę. Owszem, będę cię tutaj kochał, będę cię trzymał na kolanach, będę cię pieścił, ale twoje energie seksualne nie są dla mnie. Pamiętaj, masz sobie znaleźć mężczyznę. Ja jestem związany z twoją matką i tak zawsze będzie. No ale jak mężczyźni, ojcowie tego nie robią? Jak matki nie robią tego wobec chłopców i wręcz wyciągają rękę po energię seksualne chłopca, bo on taki fajny jest, taki malutki, a ten mój mąż to jest do niczego, to ja nie chcę być z mężem, ja chcę być z tym moim syneczkiem. On jest dla mnie. Nadużycie seksualne. Duży temat. Także możemy pamiętać to zainteresowanie, ten uśmiech, ciepło. Możemy wręcz być niestety pod uzależnieniem takim seksualnym wręcz, trauma bonding to się nazywa. Trauma bonding. Także też seksualna trauma też może służyć właśnie do uwiązania. Uwiązanie traumatyczne, seksualne uwiązanie traumatyczne. Nadużycie traumatyczne może skutkować seksualnym przywiązaniem. I obie strony mogą tego nie być świadome wręcz. Także po latach potrzeba się zmierzyć z tym, co właśnie kiedyś się nawiązało i trzeba to rozwiązywać. I potrzeba sobie samej dawać, znaleźć osoby podobne nam, które nas zrozumieją, bo to już nie jest tylko życie zwykłym życiem człowieka, ale też jest życiem osoby poszkodowanej w takim relacji z narcyzem. To zmienia człowieka. To już nie jest się tym samym, którym się było. Dlaczego? Dlatego, że mamy do czynienia z nadludzkimi energiami od ciemnej siły duchowej. To jest tak, że oni są w stanie człowieka, że tak powiem, przespawać. Nie wiem, czy wiecie, czy znacie spawanie. Spawanie jest to zmiana
w obszarze pracy z metalem. To jest takie ale to jest coś więcej niż tylko ślusarstwo, niż tylko piłowanie metalu, przykrawanie go, wiązanie śrubkami, nakrętkami. Spawanie to już jest ingerencja w ten element metalowy, że już, dajmy na to, można przyspawać do jakiegoś jednego metalu, przyspawać inny metal i już będą jednym. I to nie będzie tak, że można je rozłączyć, bo odkręcimy te śrubki i już mamy na powrót osobne dwa elementy metalowe. Nie. Spawanie jest to działanie na poziomie atomowym, bo tam te atomy się łączą za pomocą spawania i to powstaje jeden element z dwóch. Tak samo tutaj jest to łączenie traumatyczne i ten osobnik traumatyczny potrafi właśnie tak przespawać taką ofiarę, taką osobę poszkodowaną. Że już to nie jest ten sam człowiek, co był przed tym nadużyciem narcystycznym. To tak, wiecie, to psycholodzy o tym nie mówią, a przynajmniej tak nie potrafią tego opisać aż do takiej głębi. Bo oni uważają, zresztą to jest taka ich, jakby to powiedzieć, zasada, że nie wkraczają w obszary duchowe i nie wypowiadają się o obszarach duchowych. I dlatego nie powiedzą wam o tych właśnie głębokich zależnościach duchowych, które się wydarzają w momencie, kiedy te narcystyczne przeżycia są uruchomione. No dobrze. Także na koniec pytanie dla was. Ja wam nie odpowiem na to pytanie, ale spróbujcie sobie pomyśleć o tym. Czy mieliśmy prawo oczekiwać miłości, dobrego traktowania? Czy mieliśmy prawo oczekiwać współczucia, zrozumienia w związku, w relacji z osobą narcystyczną? Czy mieliśmy prawo do tego? To jest pytanie może nie na jedno zdanie, tylko na rozmyślanie. Tak jak tutaj na obrazku. Weźcie, zobaczcie sobie do tego swojego kartonu. Czy tam ktoś żyje, czy tam ktoś jest. Spójrzcie tak właśnie z życzliwością, z uśmiechem do środka i zadajcie sobie pytanie. Czy miałem prawo oczekiwać? No to tyle na dzisiaj. Pozdrawiam. Życzę dobrego dnia. Zapraszam na witrynę Świat Ducha. Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierają. Pozdrawiam. Na razie.